Witamy wszystkich! W dzisiejszym filmie zapraszamy Was na rejs z Kosu do Bodrum. Wycieczkę do Turcji zakupiliśmy przez biuro podróży TUI w cenie 290 zł za osobę. Kwota ta obejmuje rejs w dwie strony oraz opiekę polskiego przewodnika. Dodatkowym atutem jest to, że po dopłynięciu do portu w Bodrum mamy do wyboru wyjazd z przewodnikiem do najciekawszych punktów lub możliwość spędzenia czasu w dowolny sposób w dowolnym miejscu. My postanowiliśmy ruszyć w drogę z przewodnikiem i dzięki temu będziemy mogli odwiedzić punkt widokowy, bramę Myndos, fabrykę chałwy i baklawy oraz antyczny teatr. Oczywiście dla nas również nie zabrakło na koniec czasu wolnego na spacer po pięknych tureckich uliczkach. Więc zostańcie z nami do końca i sami ocencie, czy warto podczas pobytu na Kos wybrać się na rejs do innego państwa. Zapraszamy do zwiedzania razem z nami. Z hotelu zostaliśmy autokarem dowiezieni do portu w Kos. Na początek już w porcie mieliśmy spotkanie z panią przewodnik, która dała nam bilety i po krótkim organizacyjnym spotkaniu zostaliśmy skierowani do odprawy paszportowej i na statek. Po krótkim rejsie dopłynęliśmy do portu w Bodrum, gdzie również musieliśmy przejść kontrolę paszportową. Plusem jest to, że aktualnie do Turcji możemy jechać już na dowodzie osobistym. Nie jest konieczne posiadanie paszportu. Ale jest naprawdę mega gorąco. No, rzeczywiście jest. I jest tak, jak właśnie mówiła nam pani przewodnik wcześniej, że jest 5-6 stopni cieplej niż w Grecji. I jest to odczuwalne i to bardzo. Już w porcie do naszej grupy dołączył drugi przewodnik, licencjonowany pochodzenia tureckiego, który razem z nami jedzie na wycieczkę. Od portu kierujemy się do autobusu, a po drodze po prawej stronie mijamy Muzeum Archeologii Podwodnej, które zlokalizowane jest w Zamku Świętego Piotra. Koszt biletu to 13 euro, a w środku znajdziemy m.in. obiekty z wraków oraz kolekcję szkła. Na początek jedziemy na zachód od centrum miasta, gdzie znajduje się cypel, na którym zlokalizowany jest punkt widokowy, a tuż obok niego słynne wiatraki. Mamy tu możliwość podziwiania zatoki oraz miasta z góry. Po wyjściu z autobusu pierwszą rzeczą, na jaką zwraca naszą uwagę pani przewodnik, jest duże, piękne drzewo, którym jest pieprznik czerwony i to właśnie z niego uzyskiwany jest czerwony pieprz. Tuż obok znajduje się charakterystyczna huśtawka, na której można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Podczas wizyty na punkcie widokowym dowiadujemy się, że istnieje legenda, że jeśli jakaś para wykąpie się wspólnie w tej zatoce, to już zawsze będzie razem. Ważnym elementem tego miejsca są wiatraki, wokół których można bez problemu spacerować. Wzgórze, na którym się znajdujemy, nazywa się Wzgórzem Wiatraków i oddziela Bodrum od Gumbet. Stoi tu 7 wiatraków, z których tylko 2 zachowały się w miarę w dobrym stanie. Białe wiatraki z czarnymi daszkami powstały z kamienia i desek. Ustawione były na północny zachód, by chwytać wiatr z wybrzeża. Miejscowa ludność korzystała z nich aż do lat 70. XVIII wieku, mieląc tutaj zebrane na polach zboża. Obecnie wszystkie wiatraki są opuszczone, mimo że stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów okolicy. Ze wzgórza pokrytego oliwnymi drzewami rozpościera się przepiękny widok na Bodrum z jednej strony i Gumbet z drugiej. Poza pozostałościami po wiatrakach i piękną panoramą miasta rzuca się w oczy panujący wokół bałagan. Jest to wręcz śmietnik, wszędzie leżą puste butelki i śmieci. Ten widok zdecydowanie wpływa negatywnie na naszą opinię o tym miejscu. Ale po krótkim spacerze ruszamy dalej. Znacznie mniej popularnym miejscem, ale równie atrakcyjnym jest brama Myndos. Jest to zachodnia brama do miasta. W czasach starożytnych jedno z 2 wrót do Halikarnasu. Powstała w 364 roku przed naszą erą, brama Myndos jest częścią 7-kilometrowej fortyfikacji miejskiej, zbudowanej z polecenia Mauzulosa. To właśnie przy tej bramie miały miejsce najbardziej krwawe potyczki podczas oblężenia miasta przez Aleksandra Wielkiego. Wojska macedońskie po zdobyciu miasta zniszczyły ją prawie doszczętnie.
pobliżu bramy rośnie drzewo chlebowe, którego strąki są słodkie i kruche. W dawnych czasach dzieci jadły je jako słodycze, a nasionka, które są w środku, ważą 0,02 grama i kiedyś służyły jako wyznacznik wagi diamentów. Natomiast dziś owoce tego drzewa znajdujemy np. w nutelli, jak również służą one jako przyprawa do wypieków. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest fabryka chałwy i baklawy. Możemy tu zrobić zakupy, jak również mamy pokaz regionalnych produktów dostępnych w sklepie. Do udowodnienia chciałabym, żeby ktoś mi powąchał to. Co to jest? Woda, nie? Woda, dobra. Zobaczcie, tego nie znacie. To jest woda, czysta woda. Jeden kryształek mentolu na wodę. Koleżanka da, byście powąchali. On się jeszcze nie rozpuścił. Wąchajcie, patrzcie. Uwielbiam tą reakcję. Ciekawe czy mocne, nie? Zatoki otwiera? Dobrze, nie? To jest mentol, to są kryształki mentolu. Jeden kryształek wystarcza nie tyle na tą nawet szklankę wody, tylko na większą. Ja zawsze mówię, że jeśli ktoś się decyduje na mentol, żeby to korzystać z niego, to tak, nie dość, że taki słoiczek na rok, na dwa starcza, zależy jakie ma kto problemy. Drugie, nie dawać na zwykłą szklankę, tak jak tutaj była demonstracja, tylko do kubka termicznego, żeby jak najdłużej to ciepło było. Bo jak to wystygnie, to nie będzie takiej mocy miało, dobra? To pomaga na zatoki. No pomaga na zatoki i możecie jeszcze raz się sztachnąć, jak ja to mówię. Nie ma z tym naprawdę problemu. Drugie rzeczy, jakiej nie znacie, dzieci nie ma, ale nawet jakby były, wszystko jest dla ludzi. Jest to miodopodobny produkt, energia dla mężczyzn. Na korzeń. Dokładnie. Trzecia rzecz, jakiej pewnie nie znacie, są to krople na bazie maku na sen. Dokładnie, na sen. Tak. 2 krople na pół szklanki wody, pół godziny przed zaśnięciem daje się i normalnie zasypiamy, ale to jest dla tych ludzi, którzy faktycznie mają gdzieś tam jakiś problem. Bo mojej cioci jest nauczycielem historii, on miał z tym problem, kupił 2 takie opakowania, zużył i, że tak powiem, problemy znowu wróciły. No ale chodzi o to, ja to zawsze mówię, z umiarem, bo nawet czekolada uzależnia. Ktoś mnie się pytał o naszego karoba. No tak, proszę się poczęstować. Tylko uwaga na ziarenka, bo można sobie zęby połamać. No dłuższego. Jak się gryzie, to żeby sobie zębów nie połamać, bo są te ziarenka w środku, one są bardzo twarde. A z karoba co się robi? Oprócz tego, że do nutelli jest dodawane, robi się też syrop z karoba. Można słodzić kawę, herbatę, cokolwiek. Po prostu jest jak miód, tylko o innym smaku. Jest to bardzo zdrowe. Czego jeszcze pewnie nie znacie? Mydło gąbka. Mydło gąbka z koziego mleka i jeszcze jest z oślego mleka. To jest mydło gąbka i jeszcze jest takie mydło, które używają w hammamie, czyli w łaźniach tureckich, które ma troszkę inny zapach. To jest troszkę droższa impreza, bo jedno takie mydełko kosztuje około 5 euro, ale jak się kupi 5, to 6 jest gratis. No ale ja mówię, że tutaj jakie są produkty, których pewnie nie znacie. Olej z czarnuszki znacie? Kto pije? Jak? No średnio. Ale jest zdrowe. Zdrowe jest, ale jest średnio smaczne. Chałwy znacie, chałwy są wszędzie i jest jeszcze taka wata cukrowa o smaku chałwy też, ale pewnie lukumów nie znacie. To są lukumy. Z wygotowanego syropu, robi się wygotowany syrop, nie ma dzisiaj na telewizji, nie ma. Wygotowuje się syrop, daje się różne orzeszki, czasem się daje miodu, czasem się daje cukru, a czasem się nie daje niczego, zależy jaki jest to owoc. I to są takie galaretki, które często są podawane, obsypane cukrem, pudrem, podawane przy tureckiej kawie. Ale nie tylko, ogólnie jest to taka, powiedzmy, brzydko mówiąc, zapchaj kicha, jeśli chce się troszkę słodkiego zjeść, a nie całe ciasto na przykład, nie? Dokładnie, tak samo robią Grecy, jeśli chodzi o słodkie na łyżeczkę, czyli kandyzowane owoce lub warzywa. Też w cukrze i tak to się je, a tutaj akurat są lukumy. Chałwę każdy zna, figi. Ten rejon, Mugla, tak się tutaj nazywa, jest największym rejonem w Turcji
i najbardziej, że tak powiem, znanym w eksporcie fig na cały świat. Dlatego są różne figi, one są tutaj po drodze, czy w czekoladzie, czy suszone, różne takie. No i mamy tutaj pierw taki syrop do sałatek z granatu. I z granatu nie syrop, tylko olejek na ciało. Ono Wam posmaruje też rękę. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, możecie pytać, ale co bym chciała powiedzieć, ceny są tutaj w lirach. Co się robi? Taką cenę bierze się telefon i dzieli się na 27, wtedy wychodzi cena w euro. Pamiętajmy, że oni zawsze zaokrąglają, ale nie zmniejszają, tylko podwyższają o te parę centów. To jest normalne tutaj. W drodze powrotnej możemy zobaczyć pomnik Ataturka, który nazywany jest ojcem wszystkich Turków. Wprowadził on wiele zmian w Turcji. Między innymi zmienił alfabet z arabskiego na łaciński, aby był bardziej zrozumiały, oraz zlikwidował poligamię i dał więcej praw kobietom, na przykład do głosowania i dziedziczenia majątku. Z autokaru mamy możliwość zobaczyć również amfiteatr. Zlokalizowany jest na zboczu wzgórza, powstał podczas epoki helenistycznej, gdy w okolicy panowało plemię Kariów. Trzeba zaznaczyć, iż ta antyczna budowla mogła pomieścić aż 13 000 widzów. Amfiteatr składa się z 3 części: sceny, miejsca dla chóru oraz miejsca dla widzów. A w 1973 roku stał się muzeum pod gołym niebem. Kolejnym etapem dzisiejszej wycieczki jest powrót do centrum i to właśnie teraz mamy czas wolny. Po wycieczce objazdowej dotarliśmy do restauracji, gdzie możemy zjeść obiad. Pani nasza przewodnik pomaga w menu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, właściciel jest bardzo miły, jak również sam a widać, że mamy takie. Tak wygląda właśnie menu polecone przez naszą przewodniczkę. Właśnie lokalny kebab będziemy jeść plus lokalny browarek. Dostaliśmy właśnie nasze jedzonko. Fajnie, ciekawe. A teraz po obiadku, za który zapłaciliśmy 50 euro i idziemy na spacer po uliczkach tutaj handlowych. I dowiedzieliśmy się, że w ogóle Bodrum jest najdroższym miastem w Turcji i jest też najbardziej prestiżowym ze względu na swoje położenie i na to, co się w nim tutaj znajduje, jeżeli chodzi o hotele, handel i całą turystykę. W ogóle miasto to słynie również z produkcji tutaj biżuterii. Jest tu wielu jubilerów. Ze względu też również na to jest to bardzo prestiżowe miejsce. Ale ciekawostką jest też to, że tutaj w tej miejscowości są jedyne produkowane łodzie drewniane. I to jest też bardzo charakterystyczna rzecz tego miejsca.
Od naszej pani przewodnik dowiedzieliśmy się, że tulipany... Kolego, czy mogę zadać pytanie? Nie, następnym razem. Kolego, I am very famous. No, więc tak to wygląda tutaj, że wszyscy zaczepiają, jeżeli tylko usłyszą polski język, nawet po polsku potrafią coś powiedzieć i bardzo lubią się targować i zawsze chcą ci coś wcisnąć do kupienia. I zasadą tutaj zakupów jest to, że należy się targować, bo jeżeli on ci na przykład powie 100 euro, że coś kosztuje i ty mu od razu zapłacisz, to on będzie niezadowolony przez to, że mógł powiedzieć, że 200 i też byś za to zapłacił. Więc naprawdę należy się targować w tym kraju. A my idziemy tam. Od naszej pani przewodnik dowiedzieliśmy się, że tulipany nie pochodzą z Holandii, tylko właśnie z Turcji, a po prostu bogaci Holendrzy tak sobie upodobali te kwiaty, że było ich stać na zakup ich i stąd do Holandii dopłynęły właśnie tulipany, a tutaj uznawane są jako symbol szczęścia. I nawet ich turbany są wiązane w kształt tulipanu. A w całym Bodrum jest tylko jedno miejsce, gdzie możemy kupić oryginalne rzeczy, które nie będą oszukane. Kolejną ciekawostką o tym mieście jest to, że słynie z tego, że jest punktem, gdzie odbywa się najwięcej operacji plastycznych, że wielu celebrytów właśnie tutaj przyjeżdża z całej Europy, żeby sobie poprawić swój wygląd. Jak również, jeżeli chodzi o zęby, to również odbywają się tutaj wszelkiego rodzaju zabiegi. Bodrum to najpopularniejszy kurort turystyczny Turcji. Leży w zachodniej części na półwyspie. Bodrum znane jest z czystego i spokojnego morza, piaszczystych lub żwirowych plaż, białych domków w stylu greckim, wiatraków i pięknego widoku na wyspę Kos. To nadmorskie miasto słynie również z kultywowania tradycji żeglarskich oraz stanowi świetną bazę wypadową na jednodniowe wycieczki statkami. Po krótkim spacerku zrobiliśmy sobie przerwę jeszcze na tureckie piwko, zdrówko, z takimi widoczkami. Bodrum dawniej nosiło nazwę Helikarnes i właśnie stąd pochodzi znany historyk Herodot. Przez długie lata Bodrum było miastem poławiaczy gąbek, ale kiedy zostało odkryte przez turystów, zyskało miano kurortu, który upodobali sobie również tureccy celebryci. Słynie również z produkcji jachtów, tylko tu produkowane są drewniane łodzie. Kadłuby i przedziały wewnętrzne są zazwyczaj wykonywane w całości ręcznie przez rzemieślników i konstruowane z drewna drzew takich jak sosna, kasztan i machoń. W przeszłości gulety służyły głównie do połowu ryb, wyławiania gąbki i transportu, ale z czasem zostały specjalnie zaprojektowane i mają większą powierzchnię mieszkalną z nowocześniejszymi akcesoriami i wyposażeniem. Jak już wspominaliśmy, Bodrum słynęło z połowu cennej gąbki, dlatego w porcie możemy zobaczyć kilka pomników nurków, które są symbolem tego miasta. My po krótkim spacerze musimy kierować się w stronę portu, ponieważ po 15:00 czeka na nas odprawa i powrót do Kos. Wypad uważamy za bardzo udany, a Was zachęcamy do zostawienia łapki i komentarza. Do zobaczenia, pa!